Można? Byliśmy umówieni. Oczywiście, zapraszam. Przejdźmy od razu do rzeczy. Jak już mówiłam przez telefon, uzdrowisko N wynajęło mnie jako reprezentanta w sprawie śmierci K. Nie ukrywali przy tym, że chcieli jak najszybciej zamknąć tę sprawę. Wie pan, zła reklama. No, nie najlepsze. Aczkolwiek nadal nie wiem, jak mógłbym pomóc. Znałem K zaledwie miesiąc. No cóż, był pan ostatnią osobą, z którą miał kontakt. No tak. Pani również? Podziękuję. Ciekawe hobby. Nie o tym mieliśmy rozmawiać. Z K nie byliśmy blisko. Rozmowy służyły nam zaledwie do ucieczki od problemów. I jakich problemów? Wie pani, no nie byliśmy tam na wakacjach, prawda? Skoro zajmuje się pani tą sprawą, powinna pani wiedzieć, w jakim stanie był K. Bardziej zastanawiam się jednak, po co właściwie pan tam przebywał? Nie uwierzy pani w to, co zaraz opowiem. Do N pojechałem wiosną, kiedy mój stan zdrowia znacznie się pogorszył. I wtedy właśnie ujrzałem go po raz pierwszy. Nie potrafię dokładnie wyjaśnić, dlaczego właściwie do niego podszedłem. Początkowo myślałem, że szuka jakiejś zguby. Dopiero po chwili zorientowałem się, że chodzi po swoim cieniu. Przepraszam, nie zgubił pan czegoś? Nie o to chodzi, kolego. Kompletnie nie o to. Wszystko w porządku? Jak najbardziej, kolego. Jak najbardziej. Powiem ci, że masz bardzo ładny cień. Dziękuję. Pewnie myślisz, że zwariowałem, prawda? Powiem ci, że nie ma nic bardziej tajemniczego niż cień.
jeśli spojrzysz w niego wystarczająco głęboko, to będziesz w stanie dostrzec swoje własne ja. To jedyne i prawdziwe. Niestety sztuczne światło nie nadaje się do tego rodzaju misteriów. Zawsze mówisz w taki sposób? Brzmisz jak żywcem wyciągnięty z prozy Motojiro Kojiego. Doszedłem do tego na podstawie własnych doświadczeń i niewykluczone, że to kwestia indywidualna. Ale tak czysto hipotetycznie, zakładając, że ja, K, mam rację i światło sztuczne nie ma się nijak do światła naturalnego, to czy ta by jeszcze bardziej nie zaciemnia całości? No bo jak człowiek byłby w stanie objąć to rozumem, swoim karlim rozumem? No właśnie, jak? Przejdźmy się. Znasz ten stan, w którym widzisz rzeczy nie z tego świata? Gdy do niego przywykniesz, zaczniesz dostrzegać, że świat rzeczywisty nijak do ciebie nie przystaje. A im bardziej twój cień staje się wyraźny, tym bardziej ty sam zanikasz. Ty znasz to uczucie? Tego stanu nie da się określić słowem uczucie. Trzeba odwołać się do wyższych kategorii. Do duszy. I właśnie dlatego większość ludzi nie jest w stanie doświadczyć tego, czego ja doświadczam na co dzień. Oni nie słuchają się swoich dusz. Co lepsze, zapominają o cieniach, mimo tego, że te cienie kroczą z nimi dzień w dzień. Rozumiesz? Są jak świnie. Nie są w stanie spojrzeć w niebo, co dopiero się do niego unieść. Nie są w stanie. Ślepa gwiazdo, która przynosi zgubę nieszczęsnym ikarom. Co najlepsze jest, że ja też upadam. Ile bym nie próbował, każda moja próba kończy się upadkiem. Każda. Nie uważasz, że gdyby spojrzeć na drzewo pod słońcem, wyglądałoby jak z teatru cień? Ty ciągle o jednym. Kiedy w liceum mieszkałem w internacie, jeden z lokatorów był prześliczny chłopak. Pewnego zimowego wieczora, kiedy wszyscy siedzieliśmy w sali wspólnej, on siedział przy biurku. A na ścianie malował się jego cień. I ktoś, nie wiem kto, odrysował ten cień, a później wypełnił go atramentem. To był tak piękny widok. Nigdy go nie zapomnę. Czy to wtedy wszystko się zaczęło? Wie pan co, to wszystko jest bardzo interesujące, ale co to ma wspólnego z jego śmiercią? Próbuję tylko zarysować obraz naszej znajomości. Wyjechałem z N pod koniec lata, więc nie było mnie tam w momencie tragedii. Aczkolwiek domyślam się, co mogło się tam wydarzyć. I to tyle. Więcej nie jestem w stanie
pomóc? No cóż, w każdym razie dziękuję. Zanim wyjdę, niech mi pan powie, ale szczerze, czy naprawdę wierzy pan w te historyjki o cieniach?